Patrzcie, co się teraz dzieje. Patrzcie, gdzie ja wjeżdżam na parking. Tu są kwiatki, tu są sklepy, a ja se jadę. Witamy w La Paz. La Paz oznacza Boliwię, a więc witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej haciendzie, w którym kontynuujemy wyprawę polonezem przez całą Amerykę Południową z północy na południe. Tym razem to odcinek z Boliwii, a w nim bawimy się w piasku. Sprawdzamy, czym różni się lokomotywa od paczkomatu. Leżymy i czekamy, aż polonez zgnije na Jeziorze Solnym. O Jezu, jakie słone. W sumie to sól. W międzyczasie bijemy kolejny historyczny rekord dla poloneza, a na koniec wybieramy najgorszą możliwą drogę z Boliwii do Chile. Frajerzy w terenówkach. My tu jeździmy polonezem. Słuchajcie, dotarliśmy do La Paz po spędzeniu dłuższej chwili na granicy. Przekraczanie granicy idzie nam świetnie, mianowicie wjechaliśmy na przejście dla ciężarówek. Wracamy się z powrotem do Peru i zobaczymy, jak to teraz pójdzie, bo tutaj był potężny korek. Na lewo. Cebaw? Tak naprawdę dłuższą chwilę spędziliśmy tam głównie dlatego, że zepsuł im się tradycyjnie system od odbijania po prostu wjazd-wyjazd do kraju, więc pół godziny pani z nim walczyła, po czym się poddała i stwierdziła, że musi przyjść kasjerka, która zna kod na kajzerki, czyli pan szef zmiany, który to naprawił i zadziałało, a potem to już była bardzo chillowa granica, na której w ogóle pan... Celnik właśnie mi powiedział, że w ogóle jak był młody, to jeździł dokładnie takim na taksie. Także doskonale, przejedziemy bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o granicę, do pokonania został ostatni boss. Debile w ciężarówkach, którzy nie wiedzą, na czym polega ruch dwustronny i zastawiają przejazd przez granicę, także nie da się jej przejechać. Tak czy tak dotarliśmy do La Paz i La Paz to jest takie miasto, w którego warto przyjechać, zobaczyć i więcej nie wracać. Zresztą to coś za mną najlepiej obrazuje całe La Paz. Kolonialny budynek, nad którym wystaje jakiś dziwny, dystopijny wieżowiec. I to wygląda tak tutaj wszędzie. Architektura jest totalnie wymieszana w sposób absolutnie, kompletnie losowy. Kable są posplątywane w wielkie węzły. Handel generalnie odbywa się głównie na ulicy. Co więcej, nawet jak masz normalny sklep, to ten sklep i tak wystawia swój stragan, ponieważ ludzie wolą kupować na ulicy. Chyba najciekawsze są autobusy miejskie, bo autobusy miejskie to stare Dodge przerobione na autobus. Zapytacie, dlaczego tak? Otóż w całym La Paz jest mnóstwo naprawdę ostrych podjazdów i wszystko poza taką główną autostradą wjazdową to są drogi stromo pod górę. Więc potrzebne są małe, stosunkowo lekkie autobusy z V8, które ma dużo newtonometrów i brutalnie tam wrypuje po prostu mnóstwo paliwa w gardziele gaźnika, żeby podjechać pod górę i to w sumie do tego się sprowadza. Ruch uliczny polega głównie na korkach i takich kolektivos, takich marszrutkach, czyli busikach przewożących ludzi i w zasadzie na jednym wielkim pierdolniku, co zwłaszcza jest jeszcze spotęgowane przez to, że La Paz tak naprawdę znajduje się w bardzo stromo kończącej się dolinie, więc centrum jest na dole, a obrzeżne dzielnice są na zboczach gór. Więc jedynym sposobem, żeby tam się sensownie przemieszczać, są kolejki linowe, więc macie tutaj na przykład całkiem cywilizowane kolejki linowe wyglądające jak nasze wyciągi narciarskie. Tych kolejek linowych w mieście jest dość dużo, bo aż 10 linii i co najważniejsze, są jedyną tu rzeczą, która wygląda na w miarę dobrym stanie, ale właśnie cofam to, co powiedziałem, bo właśnie widzę, że się zacięły kolejki linowe i ludzie wiszą w wagonikach nad ziemią, nie mogąc nic zrobić. Wow! Patrzcie na to. W skrócie, La Paz nie polecam, bo jest dobijające, tu nie ma cywilizowanej dzielnicy. Oczywiście z tego wszystkiego, że już zdążyłem się zawieść tą stolicą Boliwii, zapomniałem wam powiedzieć o najważniejszej ciekawostce, że jest to najwyżej położona stolica świata, na tam chyba 3600 czy 3800 metrów nad poziomem morza. O, atakują mnie gołębie. Po tym krótkim pobycie na załatwienie spraw i lekkie odespanie i umycie się pod ciepłym prysznicem, ruszamy w bardziej dzikie rejony Boliwii, gdzieś, gdzie pewnie znowu nie będzie agua caliente, czyli ciepłej wody, ale za to będą z La Paz wyruszyliśmy na południe Boliwii i o ile La Paz i zwłaszcza El Alto robią bardzo złe wrażenie, o tyle okazało się, że im dalej się oddalaliśmy od jednej z dwóch stolic Boliwii, tym robiło się lepiej i bardziej cywilizowanie. Po pierwsze,
drogi, które tu są, a przynajmniej ta droga, ta jedynka, to była naprawdę w porządku droga. Przez długi czas prawie że autostrada dwupasmowa. I nawet te wioski, które mijaliśmy po drodze, wyglądały po prostu lepiej i bardziej cywilizowanie. No może pomijając obwodnicę Oruro, która była dość paskudna, ale przynajmniej nie bardzo dziurawa. Natomiast wystąpiły dwie trudności, które musieliśmy pokonać. Pierwsza trudność, która zaczęła się już w La Paz, to kwestia kupowania paliwa w Boliwii. Bo musicie wiedzieć, że w Boliwii rząd dotuje paliwo dla swoich obywateli, więc paliwo dla lokalsów jest tanie. Ale jeśli masz samochód na zagranicznych blachach, to masz cenę razy 2,5. Pomyślicie, no dobra, no to nabijają więcej i tankujesz. No właśnie w teorii tak. Na pierwszej stacji się nie udało, bo pani z europejskich krajów miała tylko Portugalię, więc jej nie pozwoliło sprzedać Extranjero paliwa. Podjechałem na drugą stację, powiedziałem, no dobra, no to cena Extranjero. Panie nie umiały zmienić ceny w systemie, ale je jakoś tam uprosiłem. No to pani łaskawie stwierdziła, no dobra, zatankowała, podjęła nierówną walkę z systemem, żeby zmienić mi cenę na cenę dla Extranjeros, czyli tak mniej więcej prawie 2,5 raza wyższą. No niestety nie udało jej się to. Zalała jak było i wzięła po prostu pieniążki w gotóweczce, hehe, in faktura. Także na razie mamy jakiś zasięg. Oczywiście paliwo 91 oktanów, nie ma tu innego. Druga trudność, oczywiście, ponieważ zaplanowałem, że przejedziemy 550 km i że będzie 7 godzin, dobra droga, Polonez musiał powiedzieć, że takiego wała. Słychać, że pompa chodzi, a paliwka nie ma. Magia Poloneza, kabelków i dziur w Ameryce Południowej. W pewnym momencie przestała nam chodzić pompa paliwa na którejś dziurze. No więc tak, słychać, że pompa chodzi, a w gaźniku jest pusto. Co najmniej dziwne. Jest jeden prosty sposób, żeby sprawdzić, o chuj chodzi. Nie ma paliwa. Pompa chodzi, nie ma paliwa. Zapchany filtr albo zjebana pompa. Lub jakiś przewód zapchany syfem. Coś z tego zestawu. Już? Ale słuchajcie, wygląda na to, że chyba naprawiłem. Po rozebraniu pół samochodu odkryłem, że najprawdopodobniej zaworek w pompce mechanicznej, która służyła za trójnik, był zepsuty. Zaworek zwrotny zaczął się blokować lub coś się zaczęło w niej blokować. Po czym na to wpadłem? Po tym, że jak wypiąłem zasilanie z pompki, która służyła za trójnik, nagle bez problemu pompa zaciągnęła paliwo. Więc stąd wniosek, że to się właśnie wydarzyło. Ale jeszcze zobaczymy, niech chwilę pochodzi. A wszystko to, by dojechać właśnie gdzie? Otóż dojechać do Uyuni. Uyuni jest to miasteczko na południu Boliwii, przy największym jeziorze solnym, o którym za chwilę, ale przede wszystkim miejsce, w którym wreszcie mogliśmy zawieźć Poloneza na złomowisko. Samo Uyuni nie jest jakieś rewelacyjnie fascynujące. Małe, ogarnięte miasteczko z dobrym jedzeniem, co nie jest oczywiste w tym rejonie. Bardzo przyjemne miejsce. Natomiast teraz porozmawiajmy o tym, co stoi za mną. Żebyście zrozumieli, co tutaj widzicie dookoła, to muszę wam powiedzieć krótko o historii Uyuni. Otóż Uyuni pod koniec XIX wieku stało się bardzo ważnym punktem handlowym, przeładunkowym, a także przemysłowym dla otaczających to miejsce kopalni. W związku z tym rozwinęła się tutaj sieć kolejowa, przede wszystkim właśnie w celu wydobycia, przewozu surowców itd. A nawet planowano, że stworzy się tutaj ogromny, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, węzeł kolejowy. Zamówiono mnóstwo pociągów, lokomotyw itd. w Wielkiej Brytanii. Tylko że przyszły lata 40., przyszły problemy międzygraniczne z ościennymi państwami i przede wszystkim przyszło załamanie przemysłu kopalnianego i nagle okazało się, że te tutaj podobno ponad 100 całego tego sprzętu, że to wszystko, co tu stoi, jest już niepotrzebne. Dookoła były miasta po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, poświęcone przede wszystkim wydobyciu, które też poupadały, obecnie są opustoszałe
a ludzie, którzy nagle stracili pracę, stracili pieniądze, stracili wszystko, nawet nie bawili się w złomowanie czy sprzedaż tego wszystkiego, tylko najzwyczajniej w świecie wzięli te wagony, wzięli te lokomotywy i wywalili je pod miastem. I tak to sobie stało mniej więcej od lat 40., aż do dzisiaj. I pomyślicie sobie, no dobra, zwykłe złomowisko, w sumie fajnie, można sobie pozwiedzać opuszczone pociągi. No właśnie, niestety to cmentarzysko pociągów stało się atrakcją turystyczną. Ja stoję, jak widzicie, przy najpiękniejszej atrakcji turystycznej tego miejsca. Tu jest napisane, żeby cieszyć się i zachować ten kawałek nieba na ziemi. Złomowisko to niebo na ziemi. Jak widać, w Boliwii już odkryli, że najfajniej się zwiedza złomowiska. Będę teraz udawał, że znam się na pociągach. Wagon z czasów fascynacji tak zwanym streamline, czyli konstruowaniem zarówno pociągów, jak i pojazdów, które po raz pierwszy miały być robione z myślą o aerodynamice, opływowe. Dlatego możecie zobaczyć, że on z zewnątrz jest taki bardzo gładko, jakby to nazwać, bardzo gładko pospawany. Ma takie jak na pociąg czy wagon z tamtych czasów bardzo opływowe linie. No niestety z niego tutaj została już tylko skorupa, bo wszystko ukradli złomiarze, jak zresztą większość tego złomowiska. Ale nadal można sobie popodziwiać resztki, pamiątki z lat 40. i pierwszych jakichś prób aerodynamiki w pojazdach. Z tego samego pochodzi na przykład chyba polska, jeśli dobrze pamiętam, Lux Torpeda, z tego samego nurtu. Przy okazji bardzo mi się podoba, że kawałek nieba na ziemi, jak tutaj spojrzycie, to są kible, bo porządna dwójka to jest prawdziwa przyjemność. Są też śmietniki, bardzo mi się podobają. Dużo bardziej mi się podobają niż to, że jeśli chodzi o ludzi, z którymi tutaj porozmawiacie, najczęściej będą to na przykład brytyjscy emeryci, którzy zastanawiają się, a raczej są zdegustowani tym, że chciało nam się jeździć 2 miesiące po jakiejś Ameryce Południowej, zamiast wykupić wygodną wycieczkę w klimatyzacji. Także niestety, jeśli liczycie, że pójdziecie sobie na złomowisko pociągów i to po prostu będzie złomowisko, niestety, kurwa, to już jest atrakcja turystyczna ze wszystkimi wadami atrakcji turystycznych. Aczkolwiek w pełni rozumiem mieszkańców tego miasta. Mają coś takiego pod ręką. Ludzie się o tym dowiedzieli. Dlaczego mieliby nie zarabiać pieniędzy? Ale przez to traci to na magii. Dlatego wolę kibel i śmietnik. Słuchajcie, ale to też nie jest tak, że te kible i ten napis jest tu przez przypadek. Ponieważ do tej pory w tych wszystkich pociągach było nasrane i jest nasrane. Dlatego postawili kible, żeby ludzie przestali srać do pociągów. Jeśli zastanawialiście się, czy można srać do paczkomatu, nie odpowiem na to pytanie, ale jak widać, czy da się nasrać do lokomotywy, Boliwijczycy sprawdzili, że się da. No i poza tym obawiam się, że tutaj nie będę mógł wyrzucić poloneza na złoto złomowisko, bo na atrakcjach turystycznych ze straganami chyba nie powinno się wyrzucać śmieci, więc pojedziemy na kolejne pustkowie, może tam uda nam się go zezłomować. Dotarliśmy nagle, magicznie teleportowaliśmy się, no prawie na środek jeziora solnego. To wszystko, co jest pode mną, to jest sól. Zresztą... Tu. Ble, o Jezu, jakie słone. W sumie to sól. Zabrałem poloneza na jezioro solne, żeby zgnił. Skoro nie udało się go zezłomować przy pociągach, to pojechaliśmy na Salar de Uyuni. A przybyliśmy tutaj poza tym, żeby zgnić poloneza, to jeszcze po to, by sprawdzić, ile polonez pójdzie jadąc po jeziorze. Polonez! Na razie mamy 110, zobaczymy, czy uda się pójść, żeby było więcej z wiatrem. Patrzcie, ktoś stopa łapie, ewidentnie mi machał. Skolko w żopu. Dobra, liczy się. Załóżmy, że liczy się jako 130. No, biorąc pod uwagę, że książkowa to 155 i udając, że licznik w polonezie nie gada pierdół, no to nie najgorszy wynik. Przypominam, że to nie jest maksymalna, normalna prędkość poloneza,
ale po pierwsze ustawiłem zapłon na słuch, a po drugie jesteśmy dalej na chyba 3700 czy czymś takim, więc absolutnie nie ma swojej pełnej mocy. Druga rzecz, chciałem sprawdzić, czy da się kręcić bączki na soli. Pora spróbować wykonać tradycję tego kanału. Był boczur na Saharze, teraz będzie boczur na Jeziorze Solnym. Zobaczymy, czy tego się w ogóle uda. Oj, to będzie trudne. Chuja, strasznie przyczepna jest ta sól. Nie mogę zgubić trakcji, la la la. Ty, to się lepiej klei niż asfalt. Nie da się ich kręcić polonezem, niestety, bo sól ma dobrą przyczepność, o dziwo. I niestety to nie działa. A poza tym, jak już o czymś mówimy, to Salar de Uyuni to jest największe jezioro solne, solnisko na świecie. Na przykład, żeby dojechać do tej góry kaktusów, a w sumie wyspy kaktusów za nami, musieliśmy jechać godzinę na 5. biegu. Przejechaliśmy według licznika, zaraz wam powiem ile, bo tankowaliśmy tuż przed. No, będzie z 80 km prosto po soli. No, wrażenie to robi niesamowite. Kompletnie w ogóle perspektywa jest inna, wszystko jest inne. Jest tak jasno, że nie da się patrzeć bez ciemnych okularów. Nie da się też przeżyć bez czapki na łbie, bo zaraz cię smaży. No, robi to po prostu niesamowite wrażenie. Aczkolwiek jest już częściowo ucywilizowane. Na przykład macie dosłownie drogi w soli wyjeżdżone przez fury, które tu jeżdżą. I normalnie se lecicie drogą 100 na godzinę. Podobno są tu wypadki. Nawet widzieliśmy jedną kapliczkę, że ktoś zasnął i wyjebał w drugiego, bo tu się jedzie cały czas na wprost tak naprawdę. Równie dobrze można by... O, zjadłem włosy. Równie dobrze można by tak nawet nie jechać drogą, tylko w poprzek, o tak, na azymut. Tylko właśnie z tym azymutem jest taki problem, że gdzie nie spojrzysz, rozciąga się sól i jedynie sól. Ogólnie wspaniale. Mam nadzieję, że polonez zgnije, a my przemieszczamy się dalej polonezem po jeziorze. Jeździliście kiedyś polonezem po jeziorze? No tak myślałem właśnie, że nie. Chyba że nie odpali. A! Daj kurwie miodu. Czej. Tutaj w sumie dojechaliśmy tylko z dwóch powodów. Po pierwsze, za nami jest kolorowy wulkan, a po drugie po to, ponieważ tam za mną znajdują się gruzy, które ewidentnie służyły do jeżdżenia po tym jeziorze solnym i są doskonale zgnite. Znaczy w sumie są mniej zgnite niż po zimie w Polsce, ale są piękne i można sobie nawet wejść do autobusu. Znaczy no nie można, ale zajrzeć można. Jest Subaru. Może zawsze zapomniałem, jak to się nazywa. To 4x4. Zgniło to zupełnie jak w Polsce. Tego nie rozpoznaję. Był też autobus. Nielson? Co to za autobus? Też jest ładnie zgnity. A, Nielson. Nie znam w ogóle marki. Ale jest doskonały. I w ogóle jest zgnity z tyłu na klapie. Tak kompletnie nietypowo. No piękna miejscowa. Nie spodziewałem się, że poza alpakami znajdę tu jeszcze gruzy. A to co to jest? Nissan. A, bo to jest Nielson Diplomata. Totalnie nie mam pojęcia, co to za w ogóle autobus. Ta, pełne wnętrze jeszcze jest i kluczyki. Znaczy nie kradną tu. No, to w zasadzie tyle mam wam do powiedzenia, bo musimy jeszcze jakoś dojechać z powrotem i chyba umyć poloneza, bo jednak tej soli to jest przerażająco dużo na podwoziu. Skoro akurat nie rybiemy za ciężarówką, to mam chwilę, żeby opowiedzieć o najważniejszej rzeczy, o której nie wolno nigdy zapominać. Mianowicie, jeśli chcecie kupić sobie OC lub AC, to ja serdecznie polecam skorzystać z porównywarki, bo macie wtedy dużo ofert od wielu różnych ubezpieczycieli. Także
polecam wam w linku w opisie, bo może wyjść fajnie i tanio, zwłaszcza, że dostajecie 2 razy po 150 cashbacku, czyli zwrotu, oraz link polecający, który jak komuś wyślecie i on skorzysta, to wy też dostajecie 50 zł i tak aż do 2000 zł. Także link do jedynie słusznego Mubi Pyly macie w opisie i lecimy dalej z odcinkiem. Naszą przygodę z solniskiem, aka jeziorem solnym w Ujuni, zakończyliśmy na okolicznej myjni, na której można tam na kanale umyć podwozie. Właśnie pan już umył podwozie dokładnie, ze wszystkimi dodatkami. Mnie też, jak widać, umył też dokładnie. Myślę, że już dzisiaj nie muszę się myć. A jutro... Czemu śmierdzi benzyną? Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy w ogóle. Otóż jesteśmy na drodze Lagun. To jest właśnie ten kolejny dzień. Drodze Lagun, którą głównie jeżdżą 4x4 albo motocykle. My natomiast będziemy się starali to pokonać polonezem. Tak, posmaruj uszy, dokładnie, bo może ci nie odpadną tym razem. Ogólnie to zabawa jest świetna, ponieważ rozpoczęliśmy naszą wyprawę na Laguna Colorada i drogę Lagun od stwierdzenia, że stacja numer 1 nie posiada w ogóle paliwa. Druga stacja powiedzieli, że nie tankują Extranjero. Także jedziemy na kolejną, którą pani powiedziała, i to chyba na szczęście nie jest ta, na której byliśmy, że tam podobno zatankują Extranjero. No zobaczymy, kurwa, zobaczymy. Najlepsze jest to, że my tankowaliśmy wczoraj na dokładnie tej samej stacji za cenę dla Extranjero, sin faktura, a dzisiaj wytłumaczenie było, że nie działa im system do fakturowania. No poziom gówno prawdy jest niesamowity. Podejrzewam, że jest szef i nie mogłaby po prostu przyciąć na paliwie, bo dzisiaj jest poniedziałek. Słuchajcie, 4. stacja dzisiaj, tym razem państwowa, więc liczę, że się uda, bo na kolejnej mi powiedzieli, że nie da się sin faktura i że w ogóle to też Extranjero nie tankują, czyli Extranjero tankują tylko w niedzielę. Słuchajcie, na 4. stacji państwowej stał policjant, stał pan z obsługi i podchodzi: no mordeczko, cena dla Extranjero 8 z hakiem. A potrzebujesz fakturki? A ja mówię, no mogę nie potrzebować. A on na to, no to 7. A ja mówię 6, bo mam jeszcze kanister. On mówi, o nie, policja jest obok, 7. No i tak, przy policjancie kupiłem na lewo paliwo za 7. Jakby welcome to Bolivia, my friends. A i tak jedziemy w tamtą stronę. Teraz bardzo ważna sprawa, w tym rejonie już Google nie działa, więc przełączamy się na OpenStreetMaps, które wygląda na to, że trochę lepiej wiedzą, gdzie mamy w ogóle jechać, bo będziemy jechać po drogach, których Google nie zna. Natomiast przy okazji odkryliśmy, że mamy nową awarię. Jak pompka nie chciała współpracować, tak teraz rozpierniczył się kompletnie worek na mocz. O, patrzcie jak się leje. Śmierdzi benzyną, bo prawdopodobnie odpowietrznik zarypał się syfem. Do tego stopnia, że jak stanęliśmy bokiem, to lała nam się benzyna. I to tak strumieniem. Aktualnie daje się odpowietrzyć. Brzmi to doskonale. A tu wyjąłem kompresor i ponieważ tu jest sporo żwiru i piachu, to obniżam ciśnienie w oponach. Opona z niższym ciśnieniem jest szersza po prostu. Więc mniej się w tym piachu zapada. Mniej więcej na razie na 1,5 bara. Zasadniczy problem, który czeka nas na tej drodze Lagun, z tego co już widzimy, to jest właśnie żwir. Miejscami to jest ubite, miejscami to jest taki żwir, że możemy się zakopać, ale jednocześnie nasz prześwit jest na tyle badziewny, że będziemy trzeć o kubki żwiru. Na razie jeszcze jest to przejezdne, zobaczymy co będzie dalej, czy nie będzie całych łach piachu. Także jest to pewne wyzwanie, chyba lepsze niż droga śmierci, którą olaliśmy, bo jest turystyczna, bo tutaj faktycznie trzeba powalczyć z maszyną, a nie tylko pilnować, żeby nie przegrzać hamulców. Także zobaczymy, czy uda nam się dojechać tędy do granicy Boliwii i Chile. O kurwa, nie wiem, czy to była dobra droga w ogóle, ta, którą wybrałem, ale trudno. Lecimy właśnie drogą Lagun i już wiem, że tutaj trzeba się słuchać Colina McRae. When in doubt, flat out. Albo idziesz ogniem, albo nie idziesz wcale. Cały czas się cykam, że się gdzieś zakopiemy, ale jedyny sposób na to, żeby się nie zakopać, to iść cały czas ogniem. Nie ma innego wyboru. Jeśli zastanawialiście się, jak wygląda rajd Paryż-Dakar polonezem, to właśnie tak. Za nami kurzawa, wszędzie jest kurz,
Mam kurz w mordzie, w dupie, w samochodzie, w filtrze powietrza, we wszystkim. Tutaj nawet się gdzieś unosi. Nie wiem, czy go widać w kamerze. I tak tylko 200 km do granicy. Damy radę, mam nadzieję. Może zobaczycie, po drodze pewnie będą jechały jakieś Land Cruisery i inne Hiluxy. To oni to już w ogóle nie odpuszczają tym furom. Kto hamuje, ten przegrywa. Nie można mieć litości dla fury tutaj. Czej, my podobno tu. One wszystkie dochodzą do wsi zaraz, więc w sumie. No dobra, pytanie, która odnoga teraz? Jeden chuj pewnie. No. Czwarty bieg, 65 km na godzinę, 4000 metrów nad poziomem morza, Polonez drze. Słuchajcie, właśnie dojeżdżamy do końca pierwszego odcinka specjalnego. San Cristobal, Villa Mar. Przed nami widać właśnie Villa Mar. Nawet jest jakiś punkt medyczny. Toalety. Wszystko jest. Szlaban zamknięty. O kurwa. To chyba se pojechaliśmy. A, pewnie opłata. Buenas! Buenas amigos, ¿cómo están? Bien. Bien. 10 bolivianos. Sí. Sí, sabes, es posible con eso coche voy a Cordón, a frontera. A frontera? Era- Sí, pero la ruta es suficientemente buena por ese coche. Sí, Ah, qué bueno. No, bueno. 10. sí, 10 bolivianos. Mamy i awarię pierwszą na drodze Lagun. Prawdopodobnie Vapor Lock. Założę osłonę, bo musiałem użyć drugiego wiatraka, bo po tych kamulcach jechaliśmy na pierwszym biegu. Jak być może wiecie, benzyna, już wam mówiłem w sumie, w Boliwii to jest 91 oktanów, dość słabej jakości. Aktualnie mamy dużo podjazdów na jedynce, na 4500 metra. Łapiemy ewidentnie Vapor Locka, takie mam wrażenie. Czyli benzyna się gotuje. Zobaczymy, czy jak dodam dodatek, akurat mamy taki tutaj od Liquimoli, zwiększający oktanowość, czy on nam coś pomoże. Nikt nie mówił, że będzie łatwo na drodze Lagun i bez przygód. No teraz to idzie jak dzik. No, jak rakieta, serio. Nie spodziewałem się aż Ej, takiego efektu. ja się przyznam szczerze, że też absolutnie się nie spodziewałem, że to może aż tyle zmienić. W sensie myślałem, że dobra, coś tam poprawi, nie? Ale kurwa, że to faktycznie będzie aż tak czuć. No może jeszcze zdążymy na Laguna Colorada, kurwa. I nie będziemy spać jak zwierzęta w Polonezie. 4590. No, powoli się zbliżamy do szczytu tej przełęczy. 4650. O, już prawie. Już. Dasz radę. Kurwa, to jest trudniejsze przez tą chujową wachę niż La Rinconada. Znaczy teraz się jakoś idzie, ale przez chujowość drogi to jest trudniejsza kurwa akcja niż La Rinconada. 4660. No, na 4660 jadło nam z ręki, jak widać. Wcale się nie zatrzymaliśmy 2 razy. Teraz nie wiem, która odnoga, kurwa. To wygląda nieźle, co o niej myślisz? Miejmy nadzieję, że ona nie przejeżdża w brud. Pojedziemy jeszcze kawałek, że mógł wam pogadać, bo nie mamy warunku, żeby nagrywać za bardzo i się z tym pierdolić. Jutro ponagrywamy, bo w wyniku problemów z Polonezem niestety jesteśmy lekko w pizdę na czasie. Zachodzi nam słońce, my jeszcze nie mamy miejsca na nocleg. Okazało się, że droga, którą mieliśmy jechać na ów nocleg, to ona kurwa nie działa. Coś pierdoli, głupoty jakieś. A mamy jeszcze 38 km na nocleg. Chcieliśmy zanocować przy wjeździe do Parku Narodowego, ale kurwa baba za śmierdzący pokój w magazynie ze śmierdzącymi łóżkami
chciała 100 boliwarów, czyli 60 zł. No kurwa, to już wolimy spać w Polonezie. Dodam jeszcze, że w ogóle wjazd tutaj, uwaga, kosztuje 300 boliwarów jedyne, 150 zł, 150 boliwarów od osoby, czyli prawie 200 zł zapłaciliśmy, co jest niezłym absurdem, biorąc pod uwagę, że tutaj jeżdżą ciężarówki z kopalni. Patrzcie, jakie widoki, nie wiem, czy to widzicie ze zwykłego GoProsa. Odjeżdżamy na najwyższy punkt tej trasy. No, tu już chyba zjeżdżamy. Ile było? 4940. 4940. No, prawie 5000. Witamy w naszym obozowisku pośrodku niczego. Tu nasz hostel grzeje się na LPG. Tu się robi wywar. Trochę piździ, ale żyjemy. I jakimś cudem co jakiś czas łapie nam zasięg telefonii. Także nawet udało mi się wysłać przez WhatsAppa zdjęcie samochodu, żeby kupić ubezpieczenie na Chile, do którego jutro wjeżdżamy. Także ja uważam, że no, bardzo dobre hospedache, no. Jakby choroba wysokościowa, nie wiem co to jest. I co, tym miłym akcentem życzymy dobranoc? Chyba tak, bo i tak już gadamy bez sensu trochę. Wcale wam nie zazdrościmy normalnego łóżka, to wy nam zazdrościcie Nie, końca świata. Dokładnie. Yo. Elo. Dojechaliśmy do Laguny Colorady, ale to nie było takie proste. Zanim wam opowiem o Lagunie Coloradzie, opowiem wam o drodze do niej. Otóż stwierdziliśmy, że podejmiemy wyzwanie Actimela i przejedziemy Polonezem coś, po czym jeżdżą w sumie to Toyoty Land Cruiser, Toyoty Hilux i ciężarówki. Nocowaliśmy w Polonezie na jakimś dziwnym zjeździe w stronę właśnie tego jeziora kolorowego. Na 4800 metrach, w nocy było -3, także tyle dobrego, że mieliśmy LPG, żeby się nagrzać w środku Poloneza. Spaliśmy jak zwierzęta, a przy okazji jeszcze odkryliśmy, że mamy drobną awarię, mianowicie wypadł nam grill, ale na szczęście pomógł nam boliwijski kierowca Land Cruisera, który akurat przyjeżdżał i miał przy sobie wkręty. Tak czy tak, zaczęliśmy nowy dzień od kawy i czucia się jak gówno i zaczęliśmy zjeżdżać w stronę Laguny Colorady po takim żwirze, że o ile zjeżdżając jeszcze daliśmy radę się przeprawić, o tyle pod górę pewnie bez szans. Zmieniliśmy się też w inżynierów, ponieważ wykopaliśmy sobie przejazd tam bardziej na takie płaskie rzeczy. Oho, tylko widzę, że przejazd jest kurwa hehe. Chyba będziemy musieli zrobić inżynierię lądową. Ale muszę przyznać, że pomimo wpierdolu zawieszenie ładnie pracuje. I jakoś tu dojechaliśmy ku wielkiemu zawodowi, ponieważ cały nasz wysiłek był po to, żeby zobaczyć trochę soli i różowo-czerwonego błota. Także operacja udana. Na szczęście, nie martwcie się, to nie jest koniec zabawy. Teraz musimy wrócić w tamtą stronę, wrócić na główną drogę i dojechać do granicy. Mamy 98 km według OpenStreetMaps, co mnie martwi. Po pierwsze, tu jest o tyle łach żwiru, że nie zdziwię się, jak się zakopiemy i będziemy potrzebowali pomocy. A jeszcze tam jest podjazd na przełęcz, więc jak podjazd będzie żwirowy, to możemy już z góry zakładać, że no nie podjedziemy. Także zobaczymy, jak to się uda. Dobrze, że Polonez jeszcze żyje. Zobaczymy, czy uda nam się przejechać i przeżyć drogę lagun samochodem, który jest kompletnie nieprzeznaczony do jeżdżenia po takich drogach. Wybraliśmy jeden z wariantów drogi. Włączamy zapasowy wentylator i z Bogiem. Podjąłem nową taktykę, mianowicie schładzam wcześniej silnik, żeby płyn chłodniczy, który dostaje się
dolot był trochę chłodniejszy. Żeby mieszanka paliwowo-powietrzna była chłodniejsza i może to pomoże. Jesteśmy już blisko. Ile? 4,690. Ciekawe ile jeszcze tych przełęczy. Jakbyście pytali, jak wygląda droga na granicę? Boliwia-Chile to właśnie tak. Jest super. Jest zajebiście, ale na szczęście ostatnie 700 metrów tego gówna. Jeśli kiedyś wpadniecie na głupi pomysł, żeby pojechać na drogę lagun, to ona wcale nie jest tak cudowna. Jeśli chodzi o widoki, to samo można zobaczyć z krajówki. Za to jest pierdolona walka z samochodem i żwirem. Jak lubicie tarzać się w żwirze, to polecam. Jak lubicie być czyści, to nie. Nie było warto, kurwa. Nie było. A teraz jest gdzie najlepsze, bo wjeżdżamy do Chile i zaraz za znakiem Chile zaczyna się asfalt. No masakra ogólnie. Podjeżdżamy, a tu kontrola graniczna zaraz, znaczy od początku. Więc podjeżdżamy na boliwijską kontrolę graniczną. No chatka z napisem Migracją Boliwia. Droga szutrowa. Wjeżdżamy do Chile i nagle okazuje się, że tam jest coś na kształt drogi asfaltowej. Dojeżdżamy do kontroli granicznej, a tam jest w ogóle kontrola graniczna taka jak w Europie. Normalnie w ogóle z przeszukaniem, z klimatyzacją, bez jakiegoś bałaganu, wszystko po kolei, wszystko porządnie, sprawdzili co mamy, nie przywalali się nadmiernie, ale sprawdzili, skaner mieli. No i wjechaliśmy do Chile, jedziemy drogą w dół do San Pedro de Atacama i mamy drogę jak w Europie w górach, są normalnie zjazdy awaryjne dla ciężarówek, ładny asfalt, szeroki, no po prostu przeskok jest niesamowity i w ogóle abstrakcyjny. Nie wiem, czy nas w tym Chile w ogóle gdziekolwiek wpuszczą w tym stanie, w którym jesteśmy, więc musimy jakoś ogarnąć internet i przede wszystkim się umyć. To chyba jest zadanie numer 1. A potem jutro przejrzeć Poloneza pod kątem tego, jak bardzo oberwał przez to przejechanie tej drogi lagun, której zresztą wam absolutnie nie polecam i właśnie o tym zaraz wam powiem. Jeśli byście się zastanawiali, jaki był koszt techniczny przejechania drogi lagun, to sam jestem zaskoczony, jak był maleńki, bo tak naprawdę Polonez dzielnie zniósł ten przejazd, a to cały czas była rura i na wklepanym. Wyskoczyliśmy nawet na hopie. Pierwszy raz w życiu chyba wyskoczyłem tak chamsko na hopie, w ogóle bez odpuszczania gazu, ale na szczęście pancerna osłona miski od Ceska wytrzymała. Mamy dalej miskę olejową i mamy dalej silnik. Jedyne co to wspomniany już odkręcony grill, który aktualnie się trzyma. No i w sumie drobnostka, którą pewnie poprawimy dopiero w Urugwaju, albo dzisiaj zdążę zanurkować i to trochę poprawić. Zarwał nam się lekko wydech i lekko przedmuchuje. No biorąc pod uwagę, co się działo na tej trasie, wykpiliśmy się naprawdę małym kosztem. A skoro już dojechaliśmy do Chile, to okazało się, że, jeszcze raz, że Ameryka Południowa to bardzo mały kontynent. Bo zupełnym przypadkiem, jak pompowaliśmy koła z powrotem, bo pompowaliśmy je z powrotem na asfalt. Spotkaliśmy... A co to takiego tam w lusterku? Ale to zobaczycie niebawem.